Dzień dobry. Witaj na naszej stronie Polski Codziennie. Jeśli tu jesteś, oznacza to, że chcesz poprawić swoją znajomość języka polskiego, a ja z przyjemnością Ci w tym pomogę. To miejsce stworzyłam specjalnie dla Ciebie. To miejsce do doskonalenia znajomości języka polskiego dla osób, które pewną znajomość języka już posiadają, ale mają problemy z mówieniem. Trochę rozumieją, ale absolutnie nie potrafią przejść z etapu biernego rozumienia do etapu swobodnej ekspresji. Chciałyby mówić, ale czują się kompletnie zablokowane. Nie mogą odezwać się po polsku. Nie uczę języka polskiego, nie mam ambicji, aby tłumaczyć reguły, zasady, wyjątki, etc. To miejsce powstało z pasji do nauki. Z pasji do nauki języków obcych. Sama uwielbiam uczyć się języków obcych i wiem, z czym borykają się ludzie, którzy uczą się języka polskiego. Jakie mają problemy, czego szukają, co ich stresuje i czego się boją. Wiem, bo sama to przerobiłam i przerabiam na co dzień. Znam polski, rosyjski, angielski, hiszpański i francuski. W planach na najbliższą przyszłość mam naukę języka portugalskiego i będę się go uczyć w taki sposób, w jaki nauczyłam się hiszpańskiego i francuskiego. Bardzo podoba mi się również mój rodzimy język, polski. I zachwyca mnie fakt, że jakaś osoba obcojęzyczna chce poznać język polski. Jest ciekawa naszej kultury, naszej tradycji i historii. Chce mówić po polsku. Ta strona Polski Codziennie to suma moich doświadczeń dotyczących nauki języków obcych. I tymi doświadczeniami chcę się z Wami tutaj podzielić. Hiszpańskiego nauczyłam się późno, po 40. Naukę rozpoczęłam spontanicznie. Mój syn, który w szkole podstawowej uczył się 3 języków, angielskiego, niemieckiego i francuskiego, powiedział, że po zakończeniu szkoły chce się uczyć w dwujęzycznym gimnazjum z językiem hiszpańskim. Rozpoczął więc naukę w gimnazjum z językiem hiszpańskim. Był wrzesień. W marcu kolejnego roku przewidziana była wymiana językowa z uczniami ze szkoły w Andaluzji. Hiszpański zaczął rozbrzmiewać w naszym domu. Syn słuchał wielu rzeczy, odrabiał lekcje, uczył się. Po 2 miesiącach takiego przysłuchiwania się zakochałam się w tym języku. W hiszpańskim podobało mi się wszystko. Energia tego języka, jego brzmienie, to było szaleństwo. Nigdy nie czułam takiej adrenaliny przy nauce na przykład angielskiego. Postanowiłam nauczyć się hiszpańskiego. Rodzina potraktowała to z lekkim przymrużeniem oka, bo przecież de facto hiszpański nie był mi do niczego potrzebny. A jak wiadomo, większość ludzi naukę języków traktuje jak coś praktycznego, co można wykorzystać w życiu. Był początek listopada. Zaczynałam naukę z mocnym postanowieniem, że do marca następnego roku będę znała hiszpański na tyle, że będę mogła chociaż trochę rozmawiać z naszym hiszpańskim gościem. Nie miałam jeszcze swojej metody nauki. Postanowiłam zrobić coś oczywistego wtedy dla mnie. Pójść do szkoły językowej. Chciałam, żeby była blisko mojej pracy. Wybrałam jedną z dobrych warszawskich szkół językowych. Dostępny był jedynie kurs na poziomie A2. Dzisiaj z uśmiechem wspominam swoją pierwszą lekcję w kilkuosobowej grupie ludzi, którzy uczyli się języka 2. rok. Ja po hiszpańsku umiałam powiedzieć hola. Nie wiem, jak to się stało, że nauczycielka pozwoliła mi zostać w tej grupie, że moja obecność nie była problemem dla innych studentów. Podobno miałam tyle energii i tyle zapału, że pani Tereska, lektorka, postanowiła we mnie uwierzyć. Lekcje były raz w tygodniu, w soboty.
W domu przeszukiwałam fora internetowe, aby znaleźć podcasty w języku hiszpańskim. W sposób intuicyjny wybierałam tylko te, które prowadzili Hiszpanie lub osoby hiszpańskojęzyczne. Nie korzystałam z polskich stron w ogóle. Słuchałam jednego podcastu 20, 30, 40 razy. Zawsze z transkrypcją. Wsłuchiwałam się w słowa, które już znałam. Pozostałych się uczyłam, o ile uznałam, że są dla mnie użyteczne, że są mi potrzebne. Słuchałam tak, że całe fragmenty znałam na pamięć. Potrafiłam wyrecytować z pamięci całą frazę, mimo że były w niej jakieś słowa, których nie znałam. Kolejnego dnia powtarzałam to, czego słuchałam poprzedniego dnia. Po 2 miesiącach mojej nauki prawie osiągnęłam poziom grupy. Po 4 miesiącach mogłam już rozmawiać z Javim, hiszpańskim kolegą syna, który przyjechał do nas w ramach wymiany językowej. Rozmawiałam też z hiszpańskimi nauczycielami, którzy przyjechali z dziećmi do Polski. Oczywiście, że robiłam błędy. Nadal je robię. Ale moim celem nigdy nie była i nie jest perfekcyjna znajomość języka, bezbłędna wymowa. Chciałam rozmawiać bez stresu po hiszpańsku z Hiszpanami, ludźmi z Ameryki Łacińskiej. Chciałam oglądać filmy w tym języku, chciałam czytać książki, chciałam być samowystarczalna w różnych sytuacjach, na przykład w podróży. Na początku czerwca skończył się kurs, a ja znalazłam sobie hiszpańskiego profesora do rozmowy, oczywiście native'a. I oczywiście codziennie słuchałam nowych rzeczy i słucham ich nadal. I rozmawiam z ludźmi z Hiszpanii, Chile, Peru i poznaję historie, których nie miałabym szansy poznać, gdybym nie znała hiszpańskiego. Ponad rok temu zaczęłam naukę francuskiego. Tą samą metodą. Jest to dla mnie język trudniejszy niż hiszpański. Nie oznacza to jednak, że nie można się go nauczyć. Tak naprawdę, mimo wyższego stopnia trudności, było mi łatwiej, bo wiedziałam już, jak chcę się uczyć i jak mogę się uczyć. Teraz rozmawiam z Francuzami, mieszkańcami Afryki, dla których francuski jest drugim językiem, oraz ze wszystkimi, dla których francuski jest po prostu pasją. I jest to dla mnie ogromna przyjemność. Jeśli polski jest również pasją dla Ciebie, jeśli chcesz wyjść ze swojej strefy komfortu, chcesz się rozwijać i chcesz swobodnie komunikować się po polsku, bez stresu, zapraszam.